Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Już krótka pozycja na USD. Co tam się dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, komentowania i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do tego, jeżeli ktoś chce śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, o wysłanie specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie, bez względu na to, co się dzieje na rynku. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Już krótka pozycja na USD. Co tam się dzieje? Zaczynamy od bardzo ciekawego wykresu pokazującego, jakie jest teraz prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w amerykańskiej gospodarce na przestrzeni następnych 12 miesięcy i okazuje się, że w ostatnich dniach prawdopodobieństwo jeszcze bardziej wzrosło i sięga już 50%, więc jesteśmy na poziomach naprawdę sygnalizujących wystąpienie takiego zjawiska w następnych miesiącach, bądź też już, że takie zjawisko trwa. Więc to rynek musi oczywiście zdyskontować, brać pod uwagę i oczywiście to jest pewnego rodzaju tło do wydarzeń, które mają miejsce i dzieją się na rynkach finansowych. Przechodzimy już do amerykańskiego dolara, na którym także bardzo wiele się dzieje. Okazuje się, że piątkowa sesja nie przyniosła nam przejścia przez poziom 1,0350. Świeca tygodniowa sygnalizuje, że w tym rejonie mamy opór o coraz większym znaczeniu, wzmocniony przez półroczną linię trendu spadkowego, czyli naprawdę amerykański dolar i ci, którzy kupują amerykańskiego dolara, widzą w tym miejscu dość okazyjną mapę handlu, która daje nam potencjał ku temu, żeby wywołać pewnego rodzaju umocnienie amerykańskiego dolaru. I to jest bardzo ciekawe, co tam się wydarzy. Myślę, że jest spora szansa, że jednak byki w euro będą atakować, że ten opór znowu będzie próbowany, żeby został przebity. Jednak wydarzenia ostatnich dni pokazują, że znaczenie tego poziomu rośnie, czyli poziom 1,0350 ma duże znaczenie. W krótkim terminie mamy obecnie tylko i wyłącznie powrót do wsparcia w rejonie 1,0260 i to jest miejsce, które jest wskazywane przez analizę techniczną jako wcześniejsze górne ograniczenie konsolidacji. Teraz jest to wsparcie i zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych godzinach, ponieważ zapowiada się na ciekawą sesję na rynkach światowych, w tym oczywiście na amerykańskim dolarze. Ale dlaczego ten tytuł tego wpisu? To, że już jest krótka pozycja na USD i co tam się dzieje? Ze względu na to, że pierwszy raz od ponad roku w ostatnich dniach inwestorzy, którzy działają na dźwigni, duzi spekulanci, hedge fundy, zmienili netto krótką pozycję na krótką na amerykańskim dolarze, czyli zredukowali swoje longi, zamknęli. Ostatnie wzrosty na euro-dolarze wynikały prawdopodobnie właśnie z zamykania krótkich pozycji, czyli długich w amerykańskim dolarze i netto po poprzednim tygodniu ci spekulanci, duzi gracze są już netto mają krótką pozycję na amerykańskim dolarze, czyli liczą na to, że osłabienie amerykańskiego dolara wystąpi. Czy tak będzie? Zobaczymy. Wygląda na to, że przed nami bardzo pasjonujące dni i tygodnie na amerykańskim dolarze. Jeżeli ci gracze mają rację, to przed nami wielka fala osłabienia amerykańskiego dolara, że możliwe będzie nawet obserwowanie short squeeze'u, czyli wyciskania krótkich pozycji w euro-dolarze, czyli długich pozycji w dolarze, więc poziom 1,0350 wydaje się być kluczowy, newralgiczny i teraz pewnego rodzaju jest punktem odniesienia. To, że już mamy krótką pozycję na USD, zaczyna także potwierdzać zachowanie innych par związanych z amerykańskim dolarem. Moim zdaniem rośnie ryzyko posiadania amerykańskiego dolara na pozycji długiej. Jestem także bardzo ciekawy, co się dalej tutaj wydarzy, więc śledźmy bardzo amerykańskiego dolara, ponieważ jest możliwość wystąpienia po pierwsze dużej zmienności, a po drugie większego, bardzo mocnego nawet odbicia od poziomu parytetu, czyli od poziomu, gdzie przebiega dolne ograniczenie 7-letniego kanału spadkowego na wykresach długoterminowych. Ale jak w poprzednim tygodniu inwestorzy, ci duzi gracze otwierali, zamykali pozycje, gdzie się koncentrowali. Największa długa pozycja, co ciekawe, była otwierana cały czas na indeksie Nasdaq,
Obserwowaliśmy także otwieranie długich pozycji na kanadyjskiej walucie, a największą krótką pozycję budowano na indeksie S&P. To jest bardzo ciekawe, że na indeksie Nasdaq jest budowana długa pozycja netto, a na indeksie S&P jest budowana krótka pozycja netto. Tak jakby tutaj ci inwestorzy grali pod decoupling związany z tym, że spadek rynkowych stóp procentowych powoduje znowu presję na spółki cykliczne zamiast te spółki value i być może to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego tak się dzieje, co się teraz dzieje na rynkach finansowych, że indeks Nasdaq coraz lepiej się zachowuje względem indeksu S&P i co jest także ciekawe, w poprzednim tygodniu była budowana naprawdę duża pozycja krótka na ropie naftowej i to jest pewnego rodzaju kolejna ciekawostka, co się tam teraz może wkrótce dziać na ropie naftowej i na wszystkich innych węglowodorach. Jeżeli jesteśmy przy amerykańskim dolarze, to oczywiście należy także obserwować amerykańskiego dolara względem rentowności amerykańskich obligacji i jeżeli rentowności obligacji znowu wrócą do spadków, do tendencji spadkowej, czyli ceny zaczną rosnąć, to prawdopodobnie pary związane z jenem zaczną mocno spadać, w tym dolar-jen, który będzie miał największy potencjał spadkowy, żeby po pierwsze przetestować ostatnie minima i nawet je przełamać. Poziom 130,50 jest teraz kluczowym wsparciem, punktem odniesienia, jeżeli chodzi o średni termin na parze dolar do jena. Wspomniane amerykańskie obligacje. Tutaj na razie cały czas jesteśmy w pewnego rodzaju konsolidacji, chociaż występuje presja na to, żeby rentowności obligacji jednak rosły, ale spodziewam się nawrotu do tendencji spadkowej na rentownościach, czyli wzrostu cen. Po pierwsze z powodu bardzo wyraźnej korelacji między zachowaniem amerykańskich obligacji a ropą naftową, więc jeżeli ropa naftowa będzie spadać jako wskaźnik wyprzedzający inflację, to oczywiście rentowności także będą spadać amerykańskich papierów, czyli będziemy świadkami wzrostu cen amerykańskich obligacji. Moim zdaniem, jeżeli tak się stanie, to będzie to jeszcze dodatkowy dowód na to, że teraz inflacja ma charakter podażowy, zewnętrzny, importowany i inwestorzy na całym świecie obstawiają własnymi pieniędzmi taki właśnie scenariusz. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych jedyne, na które warto zwrócić uwagę, to o godzinie 14:30 wskaźnik New York Empire za sierpień. To są najbardziej bieżące dane makroekonomiczne, więc rynek może do nich przywiązywać uwagę. Bądźmy bardzo czujni w sytuacji, kiedy się te dane pojawią, a gdy przechodzimy na indeksy giełdowe, to moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, co się teraz dzieje w Azji. Dzisiejsza sesja w Azji jest bardzo interesująca. Z technicznego punktu widzenia za chwilę dojdziemy do indeksu Nikkei, ale statystyka pokazuje nam, że indeks Nikkei wychodzi już na plusy w ujęciu stopy zwrotu od samego początku tego roku, co jest bardzo dobrą informacją i sygnalizuje, że tutaj rynek czegoś się nie boi i woli już grać na ryzyko. I te prawdopodobieństwo recesji, które zostało zakreślone w pierwszym slajdzie, tak jakby już zostało całkowicie zdyskontowane. I jestem bardzo ciekawy, czy właśnie rynek to potwierdza. Indeksy w Azji bardzo ładnie rosną. Na następnym wykresie także widzimy, jak zachowuje się indeks Nikkei względem tego, jak zachowuje się zbiorczy wskaźnik indeksów giełdowych dla całego świata, MSCI World Index, i to, co się teraz dzieje względem oczywiście indeksów giełdowych w całej Azji. Ta różnica między zachowaniem indeksu giełdowego dla całej Azji a indeksem Nikkei to jest dowód, jak bardzo ważna jest struktura walutowa, czyli kurs walutowy i osłabienia jena japońskiego, które dało potworną przewagę japońskim eksporterom nad innymi krajami w Azji. Stąd też indeks Nikkei zachowuje się zdecydowanie lepiej niż indeksy giełdowe w Azji jako całość liczona przez indeks Asia and Pacific Index MSCI. Ten wykres to bardzo dobitnie pokazuje. I dlaczego dzisiejsza sesja jest taka dobra? Bo prawdopodobnie rynek reaguje na obniżkę stóp procentowych, która była pewnego rodzaju zaskoczeniem dla rynków. Obniżka stóp procentowych w Chinach prowadzi moim zdaniem do takiego wzrostu popytu na ryzyko, na spółki, które są przede wszystkim notowane na giełdzie w Chinach. A wykres techniczny, dlaczego dzisiejsza sesja na Nikkei jest taka istotna? Ponieważ potwierdza zachowanie
w ostatnich dniach indeksu giełdowego, ale przede wszystkim przechodzimy przez zniesienie Fibonacciego 61,8%. Czyli otwiera się przestrzeń do tego, żeby spróbować zaatakować opory, które były ustanowione w poprzednim roku, czyli moim zdaniem perspektywy wzrostowe dla tego indeksu są bardzo duże i moim zdaniem ocieplają klimat inwestycyjny na rynkach, na giełdach papierów wartościowych przed sesją w Europie i to pomimo tego, że giełda w Hongkongu zachowuje się dość słabo dzisiaj. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do indeksu Nikkei, na którym także widać, że duzi gracze, spekulanci mają już netto długą pozycję na japońskich akcjach, licząc na to, że indeks Nikkei pójdzie w górę. Jako że sesja giełdowa w Azji jest dobra, więc spodziewam się także, że indeksy giełdowe w Europie i w Stanach Zjednoczonych także zaliczą dobrą sesję. Indeks S&P dzisiaj na futures zachowuje się, sygnalizując popyt na ryzyko, więc moim zdaniem giełdy w Europie rozpoczną od wzrostów i indeks DAX będzie miał okazję nawet na początku dzisiejszej sesji, na początku tego tygodnia zaatakować kluczowy poziom 14 000 punktów, gdzie mamy psychologiczny opór oraz także kilkumiesięczną linię trendu spadkowego, czyli poziom 14 000 punktów jest kluczowy i moim zdaniem będzie testowany, jeżeli nie dzisiaj, to w najbliższych godzinach i wtedy się okaże, jaka jest prawdziwa siła popytu, ponieważ przejście poziomu 14 000 punktów będzie wielkim zaproszeniem do rozpoczęcia następnej fazy tendencji wzrostowej jako formy dyskontowania tego, że jednak mamy inflację, a spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i raczej będzie krótkotrwałe w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, bo moim zdaniem tak to rynek będzie interpretował. Popyt na ryzyko jest wspierany przez Bitcoina. Bitcoin znowu zaczyna rosnąć, wychodzimy na nowe dwumiesięczne maksima, czyli popyt na ryzyko ma wsparcie ze strony kryptowaluty, to jest dobra informacja, zmniejsza ryzyko długich pozycji na rynku akcyjnym. I dodatkowo dzisiaj budzimy się i cena ropy naftowej jest wyraźnie poniżej $93, czyli poniżej linii szyi półrocznej formacji szczytowej. Jeżeli będziemy dalej spadać, jeżeli cena ropy naftowej przebije $90, to oczywiście popyt na ryzyko powinien jeszcze bardziej zaatakować, rentowności amerykańskich obligacji powinny spaść, czyli ceny powinny wzrosnąć i to powinno rzutować także na zachowanie wielu różnych innych klas aktywów. Ropa naftowa tutaj jest interpretowana jej spadek w taki sposób, że rośnie szansa na to, że irańska ropa naftowa zaleje tutaj rynki światowe, a wtedy oczywiście zgodnie z prawem popytu i podaży będziemy pod presją na to, żeby cena bardzo gwałtownie zaczęła spadać ropy Brent czy też ropy WTI. I na rynku surowcowym warto także patrzeć na zachowanie ceny miedzi, która także wspiera popyt na ryzyko, więc indeksy giełdowe moim zdaniem mają dzisiaj naprawdę sporą szansę na to, żeby zaliczyć dobry dzień i ukształtować na wykresach dziennych świece o białych korpusach bez większego górnego cienia. Jako że mamy dzisiaj długi weekend, w Polsce trwa święto, rynki generalnie nie funkcjonują nasze, natomiast rynek złotego cały czas jest handlowany. I moim zdaniem na bardzo małej płynności dzisiejsza sesja na rynku złotego może przynieść nam sporą zmienność i na chwilę obecną, jeżeli oczywiście euro-dolar pójdzie w górę, to jest większe prawdopodobieństwo tego, że złoty zacznie się umacniać, natomiast gdyby się jednak amerykański dolar zaczął umacniać, to w takiej sytuacji oczywiście złoty zacząłby tracić na wartości, ale moim zdaniem jest 60 do 40% prawdopodobieństwa, że raczej złoty będzie się dzisiaj umacniał niż będzie się osłabiał. I moim zdaniem sytuacja techniczna tak euro złotego, który utrzymuje się poniżej poziomu 4,68, jak i dolar do złotego, który utrzymuje się poniżej poziomu 4,58. Sytuacja techniczna faworyzuje scenariusze prospadkowe, czyli proumocnienie krajowej waluty. Przed nami ciekawa sesja, zobaczymy, co się stanie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie,
na surowcach, na obligacjach, nawet na bitcoinie i bez względu na to, czy mamy hossę, bessę, inflację, deflację, kryzysy, krachy, boomy gospodarcze, czy też wszystkie inne losowe wydarzenia, które się od czasu do czasu dzieją na rynkach finansowych. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego, pięknego dnia. Pozdrawiam.